Pokażę Wam dwie nalewki, które musicie zrobić w domu. Limoncello i cytrynówę. Zapraszam Was do oglądania. Jedna i druga nalewka powstaje dosłownie z tych samych cytryn. Limoncello. Limoncello są to skórki z cytryny. Tutaj kurczę, muszę zerwać tą naklejkę. Limoncello to są skórki cytryny zamoczone w alkoholu tak na 2 tygodnie, tak gdzieś tydzień, 2 tygodnie, w zależności od tego, jak mocny alkohol użyjecie. Ja używam 70% i zalewam skórki z cytryny, które mają bardzo dobrze obrane ten biały nalocik. Musi być sama ładna, żółta skórka z cytryny. Chodzi o to, żeby pozbyć się tej goryczki z tego białego nalotu. Ten biały nalot ma taką goryczkę. Nalot to jest taki miąższ, powiedzmy, no. Coś takiego. A tutaj mam cytrynki zamoczone w 70% alkoholu i zgniecione. Z pestkami, ale one gdzieś stały zgniecione gdzieś z tydzień. Coś takiego. Także myślę, że pestki nic nie puszczą. Aromat jest zajebisty, więc polecam, bo słuchajcie, obierzemy skórki z cytryny, no i już nie zrobimy z tego nic. Więc warto tą cytrynę wykorzystać i kupić sobie na przykład z 2 litry alkoholu i zrobić taką cytrynóweczkę. A dziś pokażę Wam, jak zrobić właśnie głównie limoncello, natomiast tą cytrynóweczkę z doskoku też Wam pokażę. Zacznijmy od limoncello. Na początek przelewam przez taki lejek ze sitkiem. Przelewam alkohol, po to, żeby mi tam nie wpadły skórki z cytryny, i przelewam do miarki. Czemu do miarki? Po to, żeby wiedzieć, ile tego alkoholu mi powstało. O, żeż cholera. To jest od groma. Dobra, mamy litr 100. Litr 100. No dobra, dobra. Muszę uważać, bo tu się prawie przelewa. Dobra. Mamy litr 100. Co daje mi taki przelicznik, że tak użyję do tego z pół kilo cukru i litr wody. Tak to mniej więcej to zrobię, no. Czyli niecały litr wody. Litr wody. Litr wody i pół kilo cukru. Tak to po prostu użyję. Będzie dużo trunku, Także zaraz przejdziemy do tego. Przygotuję sobie pół kilo cukru i teraz tak. Alkohol przelejemy sobie do damy. Następnie dodaję cukru. Wiecie co, nie bawię się w jakieś odliczanie takie miarodajne, ale zapamiętajcie, litr alkoholu ze skórek cytryny, litr wody i pół kilo cukru. Ja mniej więcej sypię pół paczki cukru po prostu. Cukier mamy. Teraz to zamieszam, aby ten cukier rozpuścić, chociaż w pewnym stopniu. I teraz dodajemy litr przygotowanej wody.
Teraz dodajemy do tego litr przygotowanej wody. I tak oto wygląda to limoncello. Zapach jest obłędny. I tak to zostawiam. Natomiast to się jeszcze musi przegryźć, to będzie miało taki fajny kolor. Tak to zostawiam. I to zostawiam na dłuższy czas, aż cukier do końca się rozpuści. Ale to długo nie trwa, bo już tutaj się rozpuścił. W alkoholu bardzo szybko cukier puści, więc nie ma z tym problemu. Ja robię dosyć mocne limoncello, takie z 30%, coś koło tego. Nawet troszkę mocniej, gdyż mamy tutaj właściwości 1:1, no ale cukier jeszcze, więc też ma swoją objętość. Gdzieś 0,35 litra będzie miało do pół kilo, więc trzeba liczyć, że wyjdzie gdzieś 30% trunek. No i taka limoncello w domowych warunkach zrobiona, przez to ona też nie ma takiego koloru typowo limoncello, ma troszkę taki, widzicie, kolor jaśniejszy, ale ona się troszkę przegryzie i ten kolor jeszcze się zmieni. Więc to teraz odstawiam na jakieś tam 5-6 dni, regularnie tam od czasu do czasu podchodząc i mieszając, i mamy gotowy trunek. Potem rozlewamy po butelkach po 7 dniach i już można pić, także dosyć szybki trunek. Skórka robi się taka chrupko-gumowa, natomiast moja się robi gumowa, gdyż parzę cytryny, nie? A ona często też robi się taka chrupka, normalnie taka łamliwa. A te cytryny generalnie sparzyłem wcześniej, żeby pozbyć się wszelkich wosków i jakichś niedoskonałości na cytrynie. Bo wiadomo, to nie jest z naszego kraju, to jedzie podróż pewną, więc warto to odkazić, nie? I tyle co. To mieliśmy przelane, teraz przelejemy ten cytrynóweczkę. Jeśli chodzi o cytrynówkę, to ostatnio troszkę odlałem tutaj, bo był cały słoik. Udało się skosztować tego i było naprawdę pyszne. Nie przejmuję się tutaj żadnym osadem, takimi rzeczami. Są to cytryny. No nie oszukujmy się, są dosyć zdrowe i są fajne, więc cytryny spoko. Przelejemy przez to samo sitko, co wcześniej przelewaliśmy skórki. I przelewamy to do drugiego słoika. Taki sam słoik dosłownie. To może troszkę potrwać, gdyż sitko będzie się zapychać, więc może taki szybki timelapse. Jeszcze troszkę wyduszę i to po prostu zostawię, gdzieś odłożę, może taką setkę zaleję. Kiedyś tam będzie na spróbunek. A póki co do tego tutaj będzie gdzieś 0,7, 0,8, coś takiego litra. Więc dodamy taką nie do końca szklaneczkę. Więc taką może troszkę mniejszą szklankę cukru. Chcę uzyskać kwaśny posmak cytryn. Więc mało cukru. Bardzo mało. Czymś długim ja sobie poradzę tym.
Zamieszajcie. Alkohol bardzo szybko rozprawi się z cukrem. I teraz do tego cukru i alkoholu, chwilę to tak zostawię, do tego przymknę, już się muszka pojawiła, do tego doleję wody gdzieś mniej więcej tyle samo, co teraz jest tej objętości, więc tyle doleję przygotowanej wody. Ale muszę wodę przygotować i ostudzić. Teraz wody dolewamy. No i taką nalewkę zamykam. Teraz tak, do win syrop cukrowy, czekasz aż ono stygnie i tak dalej, i tak dalej. Czemu nie robisz tak do nalewek? No otóż nie robię tak do nalewek ze względu na to, że troszkę chcę to zostawić na turze. Więc używam przygotowaną wodę, która według mnie jest ok, bo traci większość takich jakichś niepotrzebnych wartości, których nie chcemy. I używam cukru i oczywiście alkoholu. No nie do końca. Chciałbym, żeby prawo się zmieniło, żeby można było z własnego bimbru robić, ale no niestety tak nie jest jak jest, więc trzeba po prostu kupować. A i spirytus z wódką to generalnie spirytus wywali większość niepotrzebnych rzeczy. Chociaż może nie do końca, ale no już nic. Nie będziemy do tego brnąć. Zostawiam to tak, gdyż cukier rozpuści się. Cukier się rozpuści w każdej właśnie takiej nalewce, nawet jak zrobicie z niej 10%, to się rozpuści i nie trzeba tego podgrzewać, nie trzeba nie wiadomo co z tym robić, tylko troszkę cierpliwości. Ja nie mam takiego czegoś, że już na szybko robię na imprezę, już potrzebuję, więc w danym momencie nie muszę robić syropu, a zalewam to po prostu najzwyczajniej w świecie wodą i cukrem. Odstawiam, to troszkę wyklaruje się, szczególnie ten, bo ten to dużo bardziej się nie wyklaruje ze skórek cytryny. Ale to odstawiam sobie spokojnie na 3-4 dni, po 3-4 dniach cukier zniknie. Także nie będzie śladu po nim. Na razie jest taki osadzik na dnie, a ja lubię robić tak, wiecie co, bezproblemowo i tak dla mnie jest szybko, łatwo, wygodnie. Więc uważam, że lepszy chyba sposób. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o przeróbkę cytryn. Cytryn użyłem kilogram. Cytryny na początku w całości wyparzyłem we wrzątku. Następnie wykroiłem skórkę cytryny. Możecie trochę grubiej z tym białym, gdyż łatwo się ściąga skórkę z cytryny. Kładziemy skórkę z cytryny i to białe odkrajamy sobie bardzo blisko blatu. Najlepiej taka deska jak ja mam, ona najbardziej ułatwia zadanie. Albo po prostu na kancie stołu można to robić. Więc taką skórkę cytryny po prostu zalewamy, dalej już wszystko widzieliście. Więc nie tworzyłem tego od początku, no bo bym musiał to stworzyć raz, potem drugi, potem nie wiem, może trzeci pokażę, ale to wątpię. Więc więcej tego nagrywania niepotrzebnego, no skroić chyba z cytryny skórkę to już każdy potrafi. A dalej już cytryny bardzo obrałem z tego białego miąższu, nie tak w 100%, ale obrałem w większości, dużej większości, takich 95% z tego białego miąższu i takie w całości cytryny wrzuciłem, zalałem alkoholem, a po 3 dniach zgniotłem. Więc i takie rozgniecione zostawiłem jeszcze tam gdzieś na 3-4 dni. Akurat tutaj na blacie mam pod spodem kaloryfer, co sprawiało, że temperaturę miały dosyć, więc fajnie, szybko się zrobiły. No i co? Tyle. Słuchajcie, jak chcecie więcej takich nalewkowych przepisów i takich rzeczy, bo naprawdę, uwierzcie mi, nie? To jest król wszelkich imprez. Naprawdę. To jeśli chcecie coś takiego więcej, no to tutaj oczywiście zostawcie komentarz, napiszcie, że
że okej. Podzielcie się, jak wy robicie limoncello, bo to są moje dwa sposoby na właśnie cytryny z limoncello, a tutaj taki odpad, powiedzmy, jeżeli zostają cytryny, ale robię taką cytrynówkę, bo jest fajna, naprawdę, przez zimę, mnóstwo witaminy C i bardzo dobrze działa ogólnie tak na samopoczucie, takie wiecie, w zimową handrę i tak dalej, więc mega sprawa, polecam wszystkim i zostaw subskrypcję kanału koniecznie, jeśli chcesz więcej takich tematów, będzie ich mnóstwo, obiecuję.